wszystkie ujęcia, jakie widziałeś przed chwilą, zostały wykonane tym aparatem. Cześć, ja się nazywam Igor Podgórski, pomagam twórcom wideo, którzy pracują na aparatach, robić lepsze filmy, a Ciebie zapraszam do mojej recenzji Canona EOS R5. Na co dzień zajmuję się produkcją komercyjnych filmów reklamowych, głównie do internetu i praktycznie od zawsze pracuję na aparatach od Canona. A ostatnie 3 lata przepracowałem na Canonie 1DX Mark II. I właśnie w ten sposób narodziła się moja wielka miłość do pełnej klatki. I w momencie, kiedy dowiedziałem się, że Canon planuje wydać bezlusterkowca z pełną klatką, który nagrywa 8K w plikach RAW, to od razu pomyślałem, że muszę go mieć. No i mam. Na R5 pracuję od kilku miesięcy, była ze mną już na kilku planach zdjęciowych i właśnie w tej recenzji chciałbym podsumować te kilka miesięcy pracy z tym sprzętem. Dodam tylko, że wszystko co powiem to moje doświadczenia i wszystko o czym będę opowiadał opiera się na moim stylu pracy, ponieważ mam konkretny styl pracy i ten sprzęt do mojego stylu pracy nadaje się perfekcyjnie. No i oczywiście zacznę od wcześniej wspomnianego przeze mnie 8K RAW. Tak jest, zgadza się, ten malutki aparacik potrafi nagrywać 8K w RAWach, co dla mnie jako dla filmowca i dla osoby, która produkuje filmy reklamowe jest wartością naprawdę ogromną, ponieważ sam fakt, że mogę oferować swoim klientom filmy w 8K to już jest coś, natomiast 8K plus RAWy w postprodukcji daje naprawdę ogromne możliwości. Na przykład mogę sobie rekadrować, robić zoomy bezstratne, a same pliki RAW dają naprawdę fajne możliwości, jeżeli chodzi na przykład o poprawę balansu bieli. 8K w RAWach i nie w RAWach nagramy do 30 klatek na sekundę. A skoro już przy klatkach na sekundę jesteśmy, to oczywiście należy wspomnieć, że ten aparat nagrywa 4K do 120 klatek na sekundę z pełnej klatki, co jest kolejną ogromną wartością, no bo kto nie kocha super slow-mo. R5 nagrywa też 4K w trybie HQ, czyli High Quality, a ten tryb oznacza to, że aparat zbiera informacje z całej matrycy 8K, a następnie to 8K zmniejsza do 4K, dzięki czemu jest to aktualnie najlepsze jakościowo 4K w aparacie na rynku. A do tego każdy klatkarz i każdą rozdzielczość nagramy w C-Logu, co jest takim elementem, przy którym musimy się na momencik zatrzymać. C-Log, czyli płaski profil kolorystyczny, czyli po prostu tak zwany log, pozwala nam osiągnąć naprawdę bardzo przyzwoitą rozpiętość tonalną, jak na aparat. A rozpiętość tonalna to jest ten element produkcji wideo, który dla każdego twórcy wideo powinien być najważniejszym jej elementem. A rozpiętość tonalna to nic innego jak to, ile szczegółów Twój aparat bądź kamera widzi w najciemniejszych partiach Twojego kadru, a ile szczegółów widzi w najjaśniejszych partiach Twojego kadru. Im więcej tych szczegółów widzi w obu tych partiach, tym rozpiętość tonalna jest większa, a im większa, tym film wygląda bardziej filmowo, czyli po prostu wygląda bardziej profesjonalnie. Nagrywanie w C-Logu daje nam jeszcze jedną bardzo istotną, patrząc na aspekty produkcyjne, korzyść. A dokładnie, jeżeli nagrywamy w RAWach w C-Logu, to aparat produkuje nam obrazek, który zawiera 12 bit, jeżeli chodzi o kolory. Natomiast jeżeli nagrywamy w każdym innym trybie w C-Logu, to aparat produkuje nam 10 bit, jeżeli chodzi o kolory. I teraz podsumowując sobie to wszystko, czyli 8K, RAWy, pełną klatkę, 12 bit i C-Log, to powtórzę, ten malutki aparacik dostaje naprawdę iście kamerowe możliwości. No to skoro wszystkie kwestie bezpośrednio związane z produkcją obrazu za pomocą tego sprzętu mamy już omówione, no to teraz musimy sobie omówić jeszcze kilka naprawdę bardzo przydatnych dla każdego twórcy wideo cech. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym jeszcze przez minutkę pogadać o bardzo gorącym temacie, jaki dotyczy bezpośrednio tego sprzętu, a dokładniej przegrzewanie się. Na moment, w którym nagrywam ten film, mój aparat ma najnowsze dostępne oprogramowanie, a dokładniej wersję 1.1.1. I zanim przejdę do sedna, to powiem jeszcze, jak wyglądają moje plany zdjęciowe. Z reguły moje plany zdjęciowe trwają od 4 do 10 godzin max, oczywiście z przerwami na jedzenie, na zmianę lokacji lub po prostu z przerwami na kilkunasto, czasami kilkudziesięciominutowy odpoczynek. I ja nagrywam z reguły ujęcia, które trwają od 5 do 40 sekund maksymalnie. I na najnowszym oprogramowaniu ani razu na moich planach zdjęciowych nie wyskoczyła mi ikonka, która informuje o tym, że
przegrzanie się zbliża. Czyli nie, że aparat się przegrzał w tym momencie, ale że jeżeli będę kontynuował swoją pracę, to za kilka chwil to przegrzanie nastąpi. I też muszę dodać jedną bardzo ważną rzecz. Ja należę do tego obozu, który uważa, że jeżeli chcemy nagrywać ujęcia, które trwają kilka minut, kilkanaście, kilkadziesiąt, czasami nawet kilka godzin, no to takich ujęć po prostu nie produkuje się za pomocą aparatu bezpośrednio, tylko na przykład za pomocą rekordera podłączonego do aparatu albo za pomocą kamery. Dlatego jeżeli chodzi o moją pracę, o mój styl pracy, o moje potrzeby, aparat przy oprogramowaniu 1.1.1 jest po prostu niezawodny. Ok, no to teraz przechodzimy do omówienia kolejnych możliwości tego sprzętu, które moim zdaniem w sposób skuteczny ułatwiają i wspomagają pracę każdego twórcy wideo. I oczywiście rozpocznę od mechanicznej stabilizacji matrycy. Ten aparat posiada 5-osiową stabilizację matrycy, która dodatkowo przy współpracy z natywnymi obiektywami z bagnetem RF mogą rozszerzyć tą stabilizację o kolejne 3 kroki, co daje nam łącznie 8 kroków lub 8 stopni, jak zwał, tak zwał, stabilizacji. Co mnie osobiście otwiera nowe, naprawdę bardzo duże i szerokie drzwi, ponieważ dotychczas byłem skazany, że tak powiem, na pracę albo na gimbalu, albo na statywie. A teraz mogę wziąć swój aparat do rąk, otworzyć sobie ekran, przechylić go i wykonać trudne albo kreatywne ujęcia. A to wszystko nadaje nowej dynamiki moim filmom, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Kolejna rzecz to Dual Pixel Autofocus drugiej generacji, czyli drugie wydanie sławnego już i znanego systemu autofokusowego od Canona, o którym więcej mówić nie trzeba. Robimy tap i ostrzymy nasze ujęcia dokładnie tam, gdzie chcemy. Działa bezbłędnie i naprawdę bardzo dobrze wspiera codzienną pracę z tym sprzętem. Kolejna funkcja, która moim zdaniem jest bardzo, bardzo istotna, a o której wydaje mi się, że mało osób mówi, to 2 sloty na kartę. Niby oczywistość, niby żadne wow, ale jeżeli nagrywamy 8K w RAWach, to na drugą kartę możemy nagrywać pliki proxy, co potem w postprodukcji może nam znacznie przyspieszyć montaż. A na sam koniec pochylę się nad czymś, co moim zdaniem jest równie istotne jak wszystko, co omówiłem w tej recenzji, a dokładniej pogadamy o mocowaniu RF. Sam fakt posiadania aparatu z mocowaniem RF daje nam nowe możliwości, ponieważ mamy dostęp do najlepszych jakościowo fotograficznych obiektywów na rynku. Natomiast jeżeli tak jak ja posiadasz już obiektywy z bagnetem EF, to wystarczy, że skorzystasz z przejściówki, która pozwoli Tobie na tym aparacie pracować bezstratnie ze wszystkimi Twoimi obiektywami. Mało tego, możesz wyposażyć się w adapter, który ma wbudowany, zmienny filtr ND, co jeszcze bardziej ułatwi Twoją pracę. No i na tym zakończę pierwszą część mojej recenzji, ponieważ to jeszcze nie koniec. A na sam koniec przygotowałem dla Ciebie krótkie, poglądowe wideo, które w 100% wykonałem na R5, w 100% wykonałem w 8K RAW i jakieś 85% ujęć wykonałem z rąk. Miłego oglądania, do zobaczenia, cześć!